Taki bardzo duży luz i spokój w życiu wynika z tego, jak głęboko jesteś zakorzeniony, zakorzeniona w siebie. Czyli jak bardzo rozpoznajesz w sobie to, jakie masz na przykład oczekiwania względem innych, albo jak bardzo rozpoznajesz w to, jakie schematy ty powtarzasz, jak bardzo rozpoznajesz w sobie to, kim ty jesteś, dokąd zmierzasz, czego ty tak naprawdę chcesz, bo wiele oczekiwań, za tymi oczekiwaniami względem innych stoi często ból, jakaś trauma, a także coś, co jest nieprzepracowane i czego ty nie widzisz, nie? I często, kiedy boimy się dotknąć swojego bólu w sobie, to chcemy tego na zewnątrz, chcemy tego od partnerów, chcemy tego od znajomych, przyjaciół, chcemy tego, żeby nam ktoś to dał, czyli ukoił w nas ten niepokój, ten brak poczucia bezpieczeństwa, ten lęk jakiś, te wszystkie emocje. I właśnie bardzo często nam się wydaje, że jak będziemy chcieli tego od tej drugiej osoby i nam to da, to że w ogóle wszystko już będzie załatwione i że będą układały się związki, relacje i będą się układały przyjaźnie, czy jakieś w ogóle bliskości, obecność z drugim człowiekiem. I że w ogóle życie będzie takie lekkie i płynące. A nie zawsze tak jest, bo my potrzebujemy wziąć całkowitą odpowiedzialność za to, co się w nas wydarza. I tutaj może podam przykład tego, że kiedy coś nie wychodzi na zewnątrz i załóżmy, że jest to relacja, nie idzie, nie ma tej zgodności, nie ma tego spokoju, harmonii, to jedynie powrót do siebie może ciebie uziemić w sobie, może ciebie bardziej osadzić, ale tylko po to, żeby zobaczyć, czego ty chcesz, jak ty chcesz żyć, dokąd ty zmierzasz, jaki jest twój cel. Tylko czasem tak ogromne pragnienie jest bycia z kimś, tworzenia czegoś, że my zapominamy całkowicie o sobie i zaczynamy napierać na siebie i ten wewnętrzny głos odrzucamy. Odrzucamy to, co czujemy, to, co myślimy i czego pragniemy, bo myślimy, że ta druga osoba będzie wiedziała lepiej i zrobi to za nas. Nie. Odpowiedzialność w życiu i ten wolność, ten spokój, ta luz pochodzi z tego, że my wybieramy swoją własną drogę, swój własny kierunek z tym, co czujemy. I dopiero wtedy mamy możliwość akceptować też drugiego człowieka, nie? No bo kiedy my wybierzemy własną drogę, tam zakorzeniamy się w swoje emocje, w swoje stany, w swoje odczucia, w swój lęk jakiś, właśnie w swoje nieprzepracowane rzeczy, w schematy, a także mamy wtedy możliwość reagować na świat w tu i teraz. Bo kiedy my tego nie dotkniemy, to po prostu chcemy tego z zewnątrz, wręcz oczekujemy, wręcz naciskamy, a życie jest tak mądre, że ono nas albo wycofa do siebie, albo coś się zakończy i rozpadnie, albo coś trzeba będzie na chwilę przerwać, żeby móc siebie zobaczyć. I to są takie drobne sytuacje. I ktoś, kto już jest w tym procesie głęboko w sobie zakorzeniony, to będzie widział te subtelne znaki. Czyli kiedy ty naprzesz na coś, to życie ten opór wypcha z powrotem do ciebie, żebyś musiał się wycofać. I dlatego na przykład nacisk na coś, na kogoś zawsze będzie kosztował cię tyle, że ta druga strona się odwróci, coś nie wyjdzie, coś trzeba będzie przeczekać, na coś trzeba będzie zwrócić uwagę z innej perspektywy, wejść w siebie głębiej, aby zadział się spokój. Bo jak ty nie masz spokoju wewnątrz i chcesz go na zewnątrz, to nigdy go nie dostaniesz. Jeśli nie masz zakorzenionego w sobie takiego poczucia właśnie ugruntowania, to ty będziesz tego szukać na zewnątrz, a jeszcze jak do tego dochodzą silne emocje, to najpierw w
tym przepływie tych emocji potrzeba przede wszystkim spotkać się z nimi, czyli dokładnie z tym, co płynie, z tym, co jest na teraz do rozwiązania. Bo rozwiązywanie tematów, które są, że tak powiem, tak naprawdę na zewnątrz, nie do końca poprowadzą cię do głębi, nie? Dlatego czasem życie ono nas zawsze będzie prowadzić do naszego wnętrza, do tego, żebyśmy my umieli podejmować odważne decyzje, żebyśmy my byli w zgodzie z tym, co mówimy, czyli mówię i za tym idzie działanie, że pragnę coś sercem i czuję to i jestem w tym i cię nikt i nic nie wybije z tego, choćby nie wiem, co się działo. Właśnie, to jest ta zgodność serca, ciała, umysłu, drogi i to można właśnie jak sobie potwierdzać tym, co jest wokół nas. Jeśli gdzieś coś nie płynie, to trzeba się wycofać do siebie, poeksplorować to wnętrze i dopiero zobaczyć, co tam się dzieje i dopiero wtedy zrozumiesz, czemu nie idzie w tych innych, wiesz, w innych przestrzeniach. No, tyle.